Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to filmik w plenerze, jak widzicie. I przychodzę do Was z Q&A. Nazbierałam trochę Waszych pytań i za chwilę na nie chętnie odpowiem. A na sam koniec pokażę Wam, jakie udało mi się kupić ostatnio książki w kiosku, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Wszystkie Wasze pytania zapisałam na kartkę i zaczynamy. Pierwsze pytania zadała Planeta 4. Bardzo Ci dziękuję za te pytania. I pierwsze pytanie jest to, czy jest coś, za czym tęsknisz najbardziej? Najbardziej tęsknię za czasami chyba dzieciństwa, jeżeli chodzi o coś, ponieważ wtedy nie przejmowaliśmy się niczym, nie musiałam chodzić do pracy, miałam więcej wolnego czasu, a teraz muszę się bardziej zorganizować, muszę mieć wszystko pod kontrolą i muszę się dostosowywać, czy to tam do grafiku, do pracy, czy jakichś obowiązków. Oczywiście im jesteśmy starsi, tym więcej mam obowiązków, więc tęsknię za tymi latami młodymi, że tak powiem. Następne pytanie, czy lubię ryzyko? Zależy, o jakie chodzi ryzyko. Jeżeli chodzi o ryzyko takie bardziej o adrenalinę, to czy lubię? Myślę, że każdy lubi w jakimś stopniu adrenalinę czy ryzyko. Ryzyko bardziej mi się kojarzy z hazardem jakimś, że postawię jakąś pulę pieniędzy i albo wygram, albo wszystko przegram. Więc jakiego ryzyka to nie jestem taką osobą ryzykowną. Wolę bardziej wszystko zaplanować niż później zostać z niczym. Ale jeżeli chodzi o adrenalinę, to zawsze chciałam polecieć balonem, ale zawsze zabrakło mi tej odwagi, żeby się na to właśnie zdecydować, ale też planowałam polecieć motolotnią, ale niestety też brakło mi tej odwagi, ale cały czas to w moich planach jest i może w końcu się na to zdecyduję, ale jeżeli tak będzie, to na pewno Wam to pokażę i nagram i będziecie razem ze mną w tych chwilach ryzykownych. Następne pytanie, jakich ludzi szanujesz najbardziej? Wiecie co? Tak wydaje mi się, że chyba ludzi starszych, takich już, którzy dużo przeżyli, którzy coś mają, jakieś pojęcie o życiu i tak dalej. I tych ludzi właśnie najbardziej chyba szanuję. Chociaż nieraz tak widzę, że dużo młodych osób już się nie przejmuje swoimi rodzicami, dziadkami i zostawiałam ich samym sobie i właśnie spotkałam się często, że te osoby starsze mają taki żal do tych osób, że ich zostawili, nikt się nimi nie interesuje, więc bardziej ich chyba współczuję, ale też i najbardziej ich szanuję. I ostatnie pytanie, od kogo najbardziej chciałabyś dostać pocztówkę? Trudne pytanie, bo od kogo? Może bardziej powiem Wam, że chciałabym dostać pocztówkę z jakiegoś kraju odległego, w którym wiem, że nigdy nie będę, ale co by było? Kiedyś właśnie marzyłam, żeby to było właśnie pocztówka z Japonii, a jak wiecie, już mam przyjaciela w Japonii, co jedno moje marzenie się spełniło. A na tą chwilę od kogo bym chciała dostać? Może od osób, do których pisałam prośby o autograf. Wysyłałam, właśnie są takie możliwości zdobycia autografu od aktorów, wysyłam bardzo dużo tego, a zwrotną odpowiedź dostałam tylko jedną i już minęło chyba 3 lata, a resztę odpowiedzi nie dostałam, więc na pewno to bym chciała dostać z powrotem. I co jeszcze bym chciała, od kogo bym chciała dostać pocztówkę? Wiecie co? Od królowej. Od królowej Elżbiety bym chciała dostać pocztówkę. Dostałam raz list z podziękowaniami od niej, więc to było bardzo fajne. Mam ten list, jeżeli będziecie ciekawi, to mogę w jakimś filmiku Wam pokazać. Ale chciałabym dostać taką pocztówkę, na przykład nawet z rodziną królewską, coś takiego, więc fajna sprawa. I nie musi to być na przykład, może być z innego kraju, tak? Ale to by było chyba fajna pocztówka. Następne pytanie zadała nam Danuta, czy będą jeszcze filmiki z gotowania. Myślę, że tak, ale nie wiem kiedy. Może coś takiego w rodzaju testuję gotowe ciasta w paczkach. Wiecie o co chodzi? Takie są gotowe ciasta, że tam tylko dodajecie jajko, woda i może taki zrobimy test, jak to wygląda ze składem, jak to wygląda z przygotowaniem. Dajcie znać, czy Wam się ten filmik, czy ten pomysł Wam się podoba. Jeżeli tak, to zobaczymy, co się da zrobić i może co jakiś czas taki filmik nagram. Ale jeżeli chodzi o takie typowe nagrania robienia jedzenia, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Następne pytanie zadała Mbsena. Czy uprawiasz jakiś sport? Jeśli tak, to jaki? Aktualnie nie uprawiam żadnego sportu, bo brakuje mi na to czasu oraz motywacji, ale jakiś czas temu próbowałam trenować pilates i jogę. Pilates był bardzo to dla mnie wyczerpujący.
ale polubiłam to i ćwiczyłam przez prawie rok i niestety później miałam zbyt dużo obowiązków, już po prostu wracałam do domu zmęczona i nie miałam czasu już na te ćwiczenia ani chęci, dlatego się nie zmuszam, ale chciałabym jeszcze na pewno do tego wrócić i zacząć od nowa, że tak powiem, i nabrać tej kondycji. Wiosną, latem uwielbiam też jeździć rowerem, więc na pewno jakieś tam relacje kiedyś z mojej wycieczki rowerowej pojawi się. A tak, jeżeli chodzi o takie regularne sporty, to niestety, ale nie. Następna osoba, Magdalena, zadała pytanie, dokąd najbardziej chciałabyś pojechać? I powiem Wam, że zastanawiałam się, zanim zaczęłam nagrywać ten filmik, dokąd chciałabym pojechać. I najbardziej chyba chciałabym pojechać do Skidzinia, to jest gdzieś tam koło Wieliczki, Krakowa, dokładnie nie pamiętam. Ale byłam tam, jak byłam w podstawówce i bardzo mi się tam podobało. Mieliśmy taki domek u takiej starszej pani, która miała dość niedaleko taki bar, restaurację. I byli bardzo przemili, że czuliśmy się tam jak urodziny jakieś, więc naprawdę chciałabym to miejsce jeszcze kiedyś odwiedzić. Nie wiem w ogóle, czy jest jeszcze w ogóle ten pensjonat, to miejsce, ale jeżeli tak, to naprawdę chciałabym tam pojechać. W ogóle bym pojechała najchętniej też do Krakowa, bo uwielbiam to miasto i jest dla mnie przepiękne. Ale szczerze, jeszcze zobaczę tylko, ale szczerze mówiąc, to chyba wszędzie bym pojechała, gdzie jeszcze nie byłam. No i tu właśnie pominęłam chyba pytanie Planety 4, czy lubię podróże. Uwielbiam podróże, uwielbiam zwiedzać, uwielbiam poznawać nowe miejsca, uwielbiam fotografować przy okazji, więc naprawdę nie muszę jechać gdzieś daleko, wystarczy nawet blisko mnie, gdzie jeszcze nie byłam, nie widziałam. A często jest tak, że mieszkamy w danej miejscowości, a w wielu atrakcji nie skorzystaliśmy i nie byliśmy, więc jak najbardziej trzeba też zwiedzać te miejsca, gdzie mamy blisko. I już ostatnie pytanie. Ciągle u mnie wieje wiatr, więc mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Następne pytanie, jak poznałaś Postcrossing? I wiecie co, że musiałam się długo zastanowić i do końca jeszcze nie wiem, jak ja go poznałam. Ale wiecie co, było tak, że zaczęłam moją przygodę Najpierw dodałam się do grupy Przyjaciele Listowni, coś takiego. Link zostawię Wam w opisie, żebyście mogli sobie zajrzeć. To jest grupa na Facebooku. I tam zaczęłam najpierw pisać listy. I powiem Wam, że spodobało mi się tam i tam jedna osoba mi właśnie wspomniała, nie wiem, czy mnie dobrze widzicie, i tam jedna osoba właśnie mi wspomniała, że należy do postcrossingu. Mnie to tak średnio zainteresowało, nie dopytywałam o żadne szczegóły. I później w tej grupie też tam znalazły się inne, też mi tam coś wspominały, ale jakoś tam nie dopytywałam, nie wnikałam w to. Ale jakiś czas temu, później taki chłopak, Przemek, dodał mnie właśnie do tej grupy Postcrossing Poland na Facebooku i tak się moja przygoda zaczęła. Najpierw zaczęłam obserwować przez jakiś dłuższy czas, o co chodzi i tak dalej. Zaczęłam się tam wymieniać pocztówkami, a później właśnie Przemek wytłumaczył mi co i jak z tym postcrossingiem, jak założyć konto, bo nie wiedziałam, na czym to polega, czy jest to płatne i tak dalej. Więc nic nie wiedziałam, on mi to wyjaśnił i właściwie on mnie też zaraził tym hobby. I tak już zostałam, więc chyba przez niego najbardziej poznałam, bo on mi wszystko wyjaśnił tak szczegółowo, że nie bałam się, że podaję dane, że ktoś będzie stalkował mnie czy coś takiego. Więc chyba dzięki niemu. I to już są wszystkie pytania, na które odpowiedziałam. To wszystkie pytania, które zadaliście. Mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Ale jeszcze byłam na zakupach ostatnio w kiosku i kupiłam kilka gazet z książkami. I właśnie chciałam Wam jeszcze dzisiaj tak przy okazji pokazać. Już Wam pokazuję. Jest gazeta z Dobre Rady z książką. Tam są książki do wyboru za 9,99, więc cena bardzo fajna. Już Wam pokazuję. Lubię tą ogólnie gazetę, zawsze często kupuję sobie ją bez książki, bez żadnych dodatków, tylko taką bez niczego. Ona wtedy kosztuje 2,50 chyba. I tutaj wybrałam książkę Małgorzaty Kalcińskiej. Trzymaj się, Mańka. Tak wygląda. I z opisu tu wynika, że jest to bardzo ciekawa książka. Nie wiem, czy chcecie, żebym Wam przeczytała, o czym jest, czy nie. Może kawałek Wam tu przeczytam.
To ciepła, dodająca otuchy książka ze świetną męską postacią. Czytelniczki będą prosić o adres tego pana, więc tutaj opinia o tej książce brzmi bardzo kusząco, więc zobaczymy. Kolejną gazetą z książką, jaką kupiłam, jest Gala, też za 9,90 z intrygującą powieścią. Też nie za tą Galę kupuję, ale przeważnie biorę bez właśnie książek, a tutaj jednak się skusiłam i postanowiłam. I tu mam książkę Carmen Romero Dor, Tajemnica Pauliny Hoffman, poruszająca opowieść o sile kobiet, tak wygląda. I tutaj Wam też taki mały opis przeczytam. Fascynująca historia o walce, miłości, lęku, popełnianych błędach i poznawaniu samego siebie. Chciałabym mieć w swoim życiu taką Paulinę Hoffman, więc zobaczymy, brzmi naprawdę ciekawie. I niestety jest taka ta biała, ale zobaczymy, wygląda super. I ostatnią już książką oraz gazetą, jaką kupiłam, tak wygląda. I to jest Zwierciadło plus książka. Wcześniej niby to kosztowało 47 zł i teraz jest rabat 72%, więc za tą gazetę wraz z książką zapłaciliśmy 12,97. I tu jest nasza gazetka, Zwierciadło 12,97, to tak jakbyśmy mieli tylko gazetę za tą cenę, a tutaj mamy gratis jeszcze tą książkę. Zwierciadło kupuję jakoś rzadziej, sama nie wiem dlaczego, ale może się teraz czytam bardziej i będę częściej kupywać. I tutaj mam książkę Taniec na gruzach, Nina Nowak w rozmowie z Wiktorem Krajewskim. Tak wygląda. W ogóle zaintrygował mnie ten obraz, bo jak tutaj widzicie, tam są wszędzie porozrzucane buty. Mam nadzieję, że to widzicie. I nie wiem, czy przeczytać Wam. Jestem tancerką klasyczną, więc mam to we krwi, że nigdy nie patrzę pod nogi, ale przed siebie. Taka podstawa również wobec życia. Dlaczego przez lata nie potrafiła opowiadać o czasach wojny, opowieść o niezwykłej kobiecie, jej pasji i miłości, która daje siłę. Nie będę Wam całego tyłu czytać, bo na pewno się pojawi recenzja tych książek. Dajcie znać, czy coś czytaliście, czy też się skusiliście na te gazety z książkami, bo jestem ciekawa, bo jak ja weszłam i zobaczyłam, że tyle książek jest i w takiej cenie, to naprawdę się opłaca, bo za 12 zł mam książkę w grubej oprawie, tutaj widzicie, i jeszcze dodatkowo gazetę, więc fajnie. I w tej książce jeszcze Wam pokażę, jest bardzo dużo obrazków. Praktycznie wszędzie jakieś obrazki się przewijają, więc fajnie. I to wszystko by było. Mam nadzieję, że taki filmik... A, zapomniałam, jeszcze jedno było pytanie. Mateusz pytał mnie, czy mam jakieś zwierzęta. Właśnie. Na pewno zaraz na koniec filmiku Wam dodam, jakie mam zwierzęta, ale ja już Wam powiem najpierw. Mam dwa duże psy, które nie są rasowe, przygarnięte są. Mają około 3 i chyba 4 lata, coś takiego. Mam również gołębie, mam kury ozdobne, czyli takie miniaturki, liliputki miniaturki, mam też dwie małe perliczki, teraz właśnie mam małe kurczaczki, które Wam właśnie zaraz nagram i będziecie mogli sobie sami zobaczyć, co tam fajnego mam. I czy coś jeszcze mam? Na tą chwilę nie, ale na pewno chciałabym mieć tego szynszyla, które Wam właśnie wspominałam, ale to już zobaczymy później, jak to wyjdzie. I teraz chyba na pewno odpowiedziałam na wszystkie pytania, także ja się z Wami żegnam, a za chwilkę, nie wyłączajcie, za chwilkę Wam pokażę, jakie zwierzątka mam, co tam ciekawego jest i jak moje wyglądają psy. Także jesteście ciekawi, zostańcie, a ja się z Wami żegnam i życzę miłego dnia. Pa, pa!